BTS pobiło wszelkie rekordy rekordów. Skupmy się na tym przez chwilę, ponieważ BTS w przeciągu swojej kariery zdobyło 33 desangi, czyli te najważniejsze nagrody rozdawane na galach muzycznych, a w tym roku na Melon Music Awards BTS pobiło jeszcze więcej rekordów, zdobywając 4 desangi podczas jednej gali. I co z tego wynika? Otóż to, że Big Hit Entertainment skutecznie starało się o to, żeby te albumy powstawały, żeby pobijały kolejne rekordy i żeby komplikować życie ARMY, szczególnie tych, które interesują się przekazem płynącym z tekstów piosenek, z teledysków, z najróżniejszych filmików, fotobooków, dodatków do płyt, z VCR puszczanych podczas koncertów i występów, nawet z pudełka dla oficjalnych członków fanklubu, z intro dosłownie do wszystkiego i mogłabym tych wymieniać przez kilka następnych minut, ale jeżeli jesteście na naszym kanale troszeczkę dłużej, to wiecie, że nic nie dzieje się w twórczości BTS przypadkowo. I nawet występ na Melon Music Awards ma swoje znaczenie. Teoretycy, wiecie co to oznacza. Ja jestem Karol i oglądacie teraz Teorię BTS. Zaczynamy! Aż mnie ciarki przeszły przez mój własny wstęp. Kocham tę serię. Ale minęło 3,5 miesiąca, odkąd na naszym kanale ostatni raz pojawiły się teorie BTS i jestem pewna, że tęskniliście, aczkolwiek ja po kilku dniach, i to dosłownie, myślenia nad tym, co ja właściwie zobaczyłam podczas występu na MMA, zastanawiam się, czy ja tęskniłam, ponieważ mój mózg w tym momencie nie istnieje i jestem pewna, że po obejrzeniu tego filmiku będziecie mieli takie same odczucia jak ja. Ale jestem pewna, że Big Hit planował ten występ, chociaż nie jestem pewna, czy nie powinniśmy to określać już mianem spektaklu. W każdym razie Big Hit moim zdaniem planowało to przez ostatni rok i naprawdę dobrze im to wyszło. Ale od razu chciałabym wam podziękować za wszystkie teorie, które do nas wysyłaliście, czy to na konta kanału, czy do mnie w wiadomościach prywatnych. Naprawdę zawsze się to przydaje, więc szczególnie dziękuję Beacie, Gabrysi i Ann, bo od tych osób dostałam najwięcej teorii. I odpowiadając od razu na pytania, które się pojawiają od kilku dobrych dni pod kilkoma filmami, czy to na czatach, czy też w wiadomościach, tak, będą też teorie TXT. A teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się podczas tegorocznej gali Melon Music Awards. Poza wygranymi desangami. I już sam początek występu BTS, czyli VCR, który się wyświetla, zasypało mnie skojarzeniami co do tego, co wydarzyło się wcześniej w twórczości BTS, ponieważ na filmiku widzimy, jak Bangtani siedzą na lub przy kanapie, za nimi znajduje się okno i drabina. I nie jest to pierwsza lepsza przypadkowa scenografia, ponieważ praktycznie identyczną widzieliśmy już w japońskim teledysku do For You. I jeżeli chodzi o odniesienia do For You, to pojawiają się one w teledyskach BTS zaskakująco często i moim zdaniem japońskie teledyski BTS są za bardzo bagatelizowane, ponieważ one jednak sporo wnoszą do tej historii i zawsze uzupełniają te luki, które powstają po publikacji koreańskich teledysków. Oczywiście nie można zignorować szczegółu, który widzimy przez ułamki sekund, który jest tak mały, że ledwo go widać, ale jednak rzuca się w oczy, ponieważ na kanapie widnieje coś, co przypomina bardzo starą pocztówkę z hotelu de Madrid w Nicei. I tutaj pytanie do was, jak myślicie, dlaczego akurat ten hotel? Bo ja powiem szczerze, jeszcze nie wpadłam na to, nie mam zielonego pojęcia, więc piszcie w komentarzach. W kolejnej scenie widzimy cienie Bangtanów i każdy z nich jest jakby wypełniony czymś innym, ale w każdym pojawiają się też glitche, czyli zakłócenia techniczne i to też już widzieliśmy wcześniej, ponieważ Big Hit kiedyś uszkodziło niektóre teledyski, dając nam wskazówki. I idąc za tym tropem, cień Hyugi, który się nad nim pochyla, jest wypełniony ogniem. I to od razu nam się kojarzy z tym, co było wcześniej, z erami Hwa Younghwa, z erą Wings, czy też z notkami, ponieważ Yoongi w historii wykreowanej przez Big Hit jest ściśle związany z ogniem. W pożarze zginęła jego matka, a on sam w I Need You się podpalił. I nawet jeżeli to zawsze Yoongi był tą osobą, która się bawiła zapalniczką, czy to w I Need You, czy w prologu, to tym razem z zapalniczką widzimy Namjoona. Oczywiście same cienie będą się kojarzyć z Shadow, a to z kolei z płytą Map of the Soul Persona, której tytuł bazował na teorii Junga. I cień jest jednym z archetypów, składników osobowości, ale jeżeli chcecie posłuchać o tym więcej, to odsyłam do naszej teorii o personie, do której link znajdziecie tam na dole. I jak najbardziej zachęcam, żeby to zrobić, żeby w pełni zrozumieć występy BTS podczas MMA, szczególnie, że pierwszym
występem jest właśnie Persona w wykonaniu Namjoona i cała sceneria przywodzi nam na myśl, w sumie wygląda identycznie jak to, co widzieliśmy w teledysku. Jest tablica z napisami, widzimy górę, która jest na tej tablicy namalowana, którą też widzieliśmy w teledysku. Są najważniejsze napisy, składniki osobowości, czyli Persona, Ego, Shadow, ale oprócz tego pojawia się też napis No More Dream, który jest odniesieniem do debiutu BTS i już widząc to, patrząc na to, wiemy, że całe to Map of the Soul, The Show, ponieważ taki tytuł nosi występ BTS, będzie miał bardzo dużo odniesień do przeszłości. Ale nie bez przyczyny napis No More Dream jest obok napisu Who Am I, czyli kim jestem. Piosenka No More Dream odnosi się do marzeń i do odnalezienia sobie odwagi, żeby podążać własną ścieżką, taką jaką chcemy, a nie taką, jaką wyznacza dla nas społeczeństwo czy starsze pokolenie. I tutaj odzew będzie podobny. Kim jestem? Osobą, która nie marzy, ale już podążyła własną ścieżką, własnymi marzeniami, zgodnie z tym, co chciałem, odnalazłem swoje własne ja i pokochałem je. Początek kolejnego występu przypomina zdjęcie promocyjne do School Love Affair i scena wygląda niemalże identycznie, jest stylizowana na szkolną salę i BTS siedzi w taki sam sposób i w takim samym porządku jak na zdjęciu do School Love Affair. I przypomnę też, że na początku teledysku do Persony pojawiają się te same sceny, które widzieliśmy już w trailerze do School Love Affair, tylko w innych kolorach i po raz kolejny odsyłam do teorii na temat Persony. Ale w tym samym momencie pojawia się też melodia, którą słyszeliśmy już w teaserze do Dark and Wild. Warto też zwrócić uwagę na przyklejone na ścianach plakaty, co od razu nam się kojarzy z teledyskiem do Boy in Love, gdzie tych plakatów było naprawdę bardzo dużo. I też wiatrak, który widzimy w tej scenografii po prawej stronie, nie jest tylko wiatrakiem, tylko też od razu będzie nawiązywał do teledysku do Mic Drop, gdzie ten wiatrak był symbolem teorii mówiącej o społeczeństwie, które jest porównywane do brudnej łyżeczki, czyli w teledysku do Mic Dropa na początku ten wiatrak był brudny, a następnie zamienił się w złoty. I skoro już widać, że występ BTS na Melon Music Awards to jakby oś czasu, to umiejscowienie tego wiatraka akurat w tym miejscu podczas tego występu będzie pokazywało, w którym momencie kariery BTS było określane jako ta brudna łyżeczka, czyli najbiedniejsza klasa społeczna, a przypomnę, że na samym początku Big Hit było małą wytwórnią z długiem i właśnie w takiej agencji zadebiutowało BTS. I skojarzenia z Boy in Love są jak najbardziej prawidłowe, ponieważ to właśnie z tym występuje BTS, aczkolwiek pod koniec choreografii pojawia się ruch, który kilka lat później został wykorzystany w choreografii do Boy With Love, co podczas tej gali było idealnym łącznikiem między Boy in Love a kolejną piosenką, z którą wystąpili Bangtani, czyli właśnie Boy With Love. Scenografia podczas występu z Boy With Love nawiązuje do teledysku i na ekranach widzimy wszystko to, co pojawiło się w MV, łącznie z żółtym hydrantem. I to jest moment, w którym ja utwierdzam się w przekonaniu, że nie znalazł się on w teledysku przypadkowo, ale więcej o kolorach hydrantów możecie posłuchać w naszym filmie o hydrantach, bo i taki pojawił się na naszym kanale, więc link po raz kolejny znajdziecie tam na dole. Boy With Love samo w sobie idealnie łączy wszystkie ery kariery BTS, dlatego w jednej ze scen, a także tutaj, podczas występu na MMA pojawiają się nazwy innych er, czy to Too Cool for School, Hua, Wings, You Never Walk Alone, czy Love Yourself i choreografia, tak jak już wspominałam na sam koniec, to ten sam ruch, który pojawił się pod koniec choreografii do Boy in Love. Następnie pojawia się narracja Namjoona z melodią z The Truth Untold w tle. In the beginning, I did not shine so bright. I only knew to do my best to shine. But we found each other, and a universe was born. Now let us shine on each other. We're no longer small. Just as the universe expands, our universe will last forever. Będzie to oczywiście odniesienie do armii, ponieważ BTS na samym początku niewiele znaczyło, ale dzięki fanom wspięli się na sam szczyt i zaczęli lśnić. BTS po raz kolejny określa armię jako universe, czyli wszechświat, i wcześniej to określenie pojawiło się w Heartbeat. Narracja za to była wstępem do piosenki Mikrokosmos, która opowiada o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z 7 miliardów ludzi tworzy swój własny świat i lśni. I to sprawia, że to nie księżyc oświetla Ziemię, oświetla świat w nocy, a my swoim własnym światłem. Podczas tego występu pojawia się jeden z ważniejszych przekazów, zarówno w tekście piosenki, jak i w scenografii, ponieważ cała hala zamienia się we wszechświat, a my, ludzie, jesteśmy świecącymi gwiazdami. I pod koniec na ekranie pojawiają się też słowa kocham cię w różnych językach,
w tym także po polsku. Warto też zwrócić uwagę na to, że nad BTS pojawia się obrys planety Saturna i Saturn wcześniej także pojawił się w teledysku do Heartbeat, więc tutaj pora na mały flashback z poprzednich teorii. Saturn wie, że nauka życia jest bardzo ważna, dlatego pełni rolę nauczyciela. Saturn kojarzy się z ograniczeniami. Tak jak Jowisz dotyczy rozwoju, tak Saturn uczy ograniczeń. Rozumie czas, aspekty życia i ich granice. Przypomina ludziom o ich obowiązkach i granicach, nadaje sens ich życiu. Saturn pomaga ludziom się rozwijać, wie, że to, czego uczą się od swoich autorytetów, nie zawsze daje im szczęście, jednak ucząc się, mogą zrozumieć świat. To wszystko idealnie się łączy, szczególnie ostatnie słowa, ponieważ BTS jest dla armii swego rodzaju nauczycielem. Oni uczą nas kochać siebie, uczą nas zrozumieć świat, a także podążać taką ścieżką w życiu, która zapewni nam szczęście. Pora na kolejne VCR i Jungkook mówi, że wciąż szuka tego, kim był kiedyś i tego, kim jest teraz. Stoi przed małymi telewizorami, na których widzimy fragmenty poprzednich teledysków BTS, takich jak Save Me, No More Dream, I Need You, Danger czy Fake Love. W tym momencie również ich cienie się wypełniają i zaczynamy widzieć prawdziwych członków BTS. I cień Jungkooka wypełniają chmury, co jest nawiązaniem do Euphorii, do notek, ponieważ Jungkook skoczył z dachu i to można nawiązać też do faktu, że podczas koncertów Jungkook lata nad publicznością. Cień Namjoona wypełniają rośliny i liście i po Namjoonie bardziej bym się spodziewała rozbitego szkła, ewentualnie napisów, ale jednak jest to bluszcz, a bluszcz kojarzy się od razu z Dionizosem, ponieważ nosił on na głowie koronę stworzoną z bluszczu, ale do tego wrócę jeszcze za chwilę. Dalej. Jimin, para. I tutaj spodziewałabym się wody, jako że to jest największa trauma, jeżeli chodzi o historię Jimina, ale para także kojarzy nam się z wodą. Cień Hosoka wypełniają kolorowe plamy, co od razu mi się kojarzy z testem Rorschacha i z jego krótkim filmem Mama, ponieważ tam Hosok był zamknięty w izolatce. Kontur Visa to jest wypełniony graffiti, co też już widzieliśmy wcześniej w teledysku do Run, w Stigmie oraz w Highlight Reel. I Suga, którego kontur jest wypełniony ogniem, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ historia Jungiego jest ściśle związana z ogniem. Na samym końcu mamy Jina i jego kontur wypełnia coś, co wygląda jak glicze, a tło przypomina to, które widzieliśmy w Fake Love. I to z kolei, te glicze, te zakłócenia techniczne mogą się nam kojarzyć również z faktem, że Jin cofa się w czasie, czyli jakby pojawia się i znika. Przychodzi pora na solowe występy Bangtanów i każdy z nich ma rolę innego boga greckiego i zaczynamy od V, który jest Apollo, czyli bogiem słońca, ale także bogiem sztuki, muzyki i światła. Kolejny solowy występ należy do Jina, który wjeżdża na koniu w otoczeniu wojska i od razu przywodzi nam na myśl Aresa, czyli boga wojny, aczkolwiek niektóre teorie mówią, że jest on Ateną, czyli boginią mądrości i sprawiedliwości, co dla mnie ma sens, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że całe to show nawiązuje do notek i do komiksu Save Me, a tam Jin podróżuje w czasie, żeby uratować swoich przyjaciół i naprawić błędy, to faktycznie szuka sprawiedliwości. Dla mnie jednak koń, na którym wjeżdża Jin, kojarzy się z koniem trojańskim i zdradą, co też łączy się z tym, co widzieliśmy wcześniej w teledyskach czy w krótkich filmach. Jin zdradził swoich przyjaciół i przez niego relacje Bangtanów się rozpadły. Kolejne solo należy do Jimina, który odzwierciedla Artemidę, boginię księżyca i śmierci, a także siostrę bliźniaczkę Apollo. Solo Siugi w ogniu znowu nie jest zaskoczeniem, ale przez to symbolizuje on Hefajstosa, czyli boga ognia, i pod koniec solo Jungiego ogień zostaje zalany przez wodę i jest to początek solo Jungkooka, który z kolei jest Posejdonem, władcą mórz i oceanów. I tutaj już coś nie gra, bo woda od zawsze kojarzyła nam się z Jiminem, ale biorąc pod uwagę fakt, że występ Jungkooka następuje po Jungim, który podpalił się w I Need You, to już wiemy dlaczego. W Euphorii widzimy scenę, jak Jungkook ratuje Jungiego z płomieni. I to do tego też odnosi się MMA, ponieważ ten ogień zostaje zalany przez wodę. Szczególnie, że podczas występu Cooka przez cały czas widzimy również parę lub dym. J-Hope jest władcą nieba i ziemi, Zeusem, z racji promieni świetlnych, które są pokazane podczas jego występu i nawiązuje to do atrybutów Zeusa, czyli piorunów. Namjoon po raz kolejny symbolizuje Dionizosa, boga wina, na co potwierdzeniem będzie chociażby jego statyw od mikrofonu, który jest opleciony winoroślą. I to jest też wstęp do kolejnego występu BTS, właśnie z piosenką Dionizos. Warto podkreślić, że po każdym solowym występie pojawiała się żarówka. Pod koniec jest ich 7, co symbolizuje 7 członków BTS, ale nie tylko, ponieważ sposób ich ułożenia przypomina gwiazdozbiór, a dokładnie koronę Borealis, zwaną także koroną północną, a to z kolei nawiązuje do historii o Ariadnie,
kreteńskiej księżniczce, w której zakochał się i którą poślubił Dionizos. Na swój ślub Ariadna założyła koronę stworzoną przez Hefajstosa, a po ceremonii rzuciła ją w stronę nieba. Mity głoszą, że klejnoty przekształciły się w gwiazdy i tak powstał gwiazdozbiór Corona Borealis. Ale dodam też taką ciekawostkę, że w scenografii na samym początku widzimy ogromną panterę, co także jest nawiązaniem do Dionizosa, ponieważ było to zwierzę, na którym jeździł. Pod sam koniec występu pojawia się muzyka Snow i warto zwrócić uwagę na występy członków na stole. Rozpoczyna to wszystko Hosok, dołącza do niego Jungkook, a Hefajstos był synem Zeusa. Następnie mamy Jina i Arema, którzy wyglądają jakby ze sobą walczyli i ta walka zostaje przerwana przez Siugę. Vi tańczy z Jiminem, ich ruchy wyglądają jak lustrzane odbicie, co od razu można skojarzyć z faktem, że Apollo i Artemida byli bliźniakami. Pod koniec mamy 6 Bangtanów, brakuje Arema, który pojawia się na samym końcu i być może doszukiwanie się jakichś ukrytych znaczeń w tej choreografii to zbyt wiele, ale dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o występ BTS podczas Melon Music Awards. Tych gali będzie więcej, tych występów będzie więcej i ja już się boję, szczególnie, że spędziłam nad tym dosłownie, zliczając wszystkie godziny razem, ponad 24 godziny, więc mam nadzieję, że wszystko udało mi się zawrzeć w tym filmiku. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, to jak zawsze wypiszcie to w komentarzach razem z własnymi teoriami. Jeżeli ten filmik wam się podobał, jeżeli tęskniliście za teoriami, to zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnym filmiku.